Szanowni Państwo, w tym materiale chciałbym zaprezentować 3 akumulatorowe lampy robocze firmy Parkside. 2 z nich zasilane są wymiennymi akumulatorami 12V, a jedna wbudowaną baterią 3,7V. Zacznijmy od lampy, która należy do systemu 12V elektronarzędzi firmy Parkside X12V Team. Dostarczona jest ona w kartonowym pudełku razem z ładowarką, 2Ah akumulatorem oraz instrukcją. Elementami świecącymi jest 10 LEDów rozmieszczonych po 2 w 5 grupach. 4 grupy w rogach oraz 1 centralnie. Wszystko ukryte jest za płaskim plexiglasem. Według producenta diody te pozwalają świecić strumieniem światła do 480 lumenów, a moc nominalna wynosi 5 W. Wymienna bateria wchodzi dość ciasno. Po jednej ze stron znajdujemy czerwony przycisk, którym włączamy lampę. Gdy przytrzymamy go dłużej, możemy zmniejszyć strumień światła lub go z powrotem przywrócić. Przy włączniku znajduje się trójstopniowy wskaźnik naładowania baterii, który zapala się tylko w momencie włączenia urządzenia, a później gaśnie. To, co jest wielką zaletą tej lampy, to duże możliwości jej ustawiania. Przede wszystkim część świecącą możemy pochylić względem korpusu w zakresie od 0 do 180 stopni, a lampka blokuje się w 8 pozycjach. Po drugiej stronie korpusu znajdujemy 2 okrągłe magnesy oraz gwint 1/4 cala, pozwalający umieścić lampę na statywie. Z boku mamy metalowy uchwyt na pasek. Korpus lampy oparty o podłoże niestety nie jest stabilny. Zaprezentowana lampa jest drugą wersją tego urządzenia. W zeszłym roku pojawiła się lampa o tym samym symbolu, ale jeszcze nie należąca do systemu narzędzi 12V. Zakres dostawy był podobny, a zatem w kartonowym pudełku znajdowaliśmy samo urządzenie, baterię 2Ah, ładowarkę i instrukcję. Elementami świecącymi jest 10 LEDów umieszczonych w 2 rzędach po 5, a całość umieszczona jest za zaokrąglonym plexiglasem. Lampkę włącza się przyciskiem umieszczonym po drugiej stronie względem akumulatora. Jego dłuższe przytrzymanie pozwala na zmniejszenie strumienia światła. Aby przywrócić świecenie pełną mocą, należy powtórnie przytrzymać włącznik. Diody pozwalają świecić strumieniem 350 lumenów przy mocy nominalnej urządzenia 5 W. Przy włączniku znajduje się trójstopniowy wskaźnik naładowania baterii. Działa on jednak cały czas, gdy lampa jest włączona. Jeśli chcemy ustawić lampę pionowo, lepiej ją oprzeć na baterii. Próby wykorzystania do tego celu podpórki, ustawionej pod kątem 90 stopni, nie zapewniają urządzeniu wystarczającej stabilności. Lampę tę można też odchylać w zakresie od 0 do 180 stopni i blokować w jednej z 8 pozycji. Tym razem jednak ruchomy jest cały korpus wraz z częścią świecącą oraz baterią, którą ustawiamy względem podstawki. Niestety ciężar całości powoduje, że w niektórych pozycjach lampka jest niestabilna. Dodatkowo podstawka ma dosyć spore luzy. Lampka wyposażona jest w gwint 1/4 cala. Na podstawce znajdują się 2 paski magnesów, a całość podpórki stanowi karabinczyk, który pozwala zaczepić lampkę np. o pasek. Porównajmy zatem obie wersje 12V akumulatorowych lamp roboczych. Już na pierwszy rzut oka widać znaczące różnice w budowie. Inaczej rozmieszczone LEDy, inaczej wyprofilowany przód, inne rozmieszczenie elementów mocowania, co omawiałem przed chwilą, ale przede wszystkim różne systemy akumulatorów, co powoduje, że bez fizycznej ingerencji nie można ich stosować zamiennie. Nowa lampka co prawda ma podobną długość, ale grubość starszego modelu jest większa o 2 cm. Ponadto nowe urządzenie jest lżejsze. W zeszłorocznym modelu lampy PLLA użytkownicy narzekali na samoistnie rozładowujący się akumulator. Przyznam, że gdy zdarzyło mi się zostawić baterię włożoną w korpusie, to po kilkunastu dniach ulegała ona rozładowaniu. Jak to wygląda z nową lampą w 24-godzinnym teście?
Zostawię na dzień i noc akumulatory włożone w korpusy lamp i tylko co pewien czas będę dokonywał ich sprawdzenia. Widać wyraźnie, że napięcie na akumulatorze starego wariantu stopniowo spadało. W ciągu 24 godzin zmniejszyło się z 12,34 V do 12,20 V. Spadek napięcia w okresie jednej doby nie jest bardzo istotny, dlatego nie powinien rzutować na komfort codziennej pracy, nawet gdy przez cały dzień akumulator będzie pozostawał w korpusie. Jednak na dłuższy okres warto akumulator wyciągnąć ze starej lampki. Zjawisko to nie było zauważalne w nowym wariancie. W tym przypadku napięcie utrzymywało się na stałym poziomie przez całą dobę. Równolegle w ofercie Lidla możemy znaleźć akumulatorową lampę roboczą z budowanym akumulatorem o napięciu 3,7 V i pojemności 6 Ah. Urządzenie to wyposażone jest w mocną diodę COB, która według producenta przy mocy nominalnej 15 W pozwala świecić strumieniem aż do 1500 lumenów. Urządzenie, w odróżnieniu do poprzedników, jest dosyć odporne. Rogi są ogumowane, a deklarowany stopień ochrony to IP65. Z tyłu urządzenia znajdujemy 4 mocne magnesy do zawieszenia urządzenia, czerwony włącznik oraz gniazda ukryte za przeźroczystą i uszczelnioną pokrywką. Pod nią znajduje się port micro USB do ładowania lampy oraz port USB pozwalający działać lampie jako powerbank i ładować inne urządzenia. W zestawie dostajemy oprócz samego urządzenia przewód USB oraz 2 ładowarki, sieciową i samochodową. Ostatnim elementem pod klapką jest szary przycisk i 4-diodowy sygnalizator stanu naładowania baterii. Za każdym razem, gdy chcemy sprawdzić, jaki jest stan akumulatora, wystarczy wcisnąć szary przycisk i sprawdzić, ile diod zapali się na zielono. Urządzenie uruchamiamy włącznikiem znajdującym się z tyłu. Wciskając go raz za razem, przełączamy kolejno między trybami świecenia z pełną mocą, trybem ekonomicznym pozwalającym świecić z 50% mocą, trybem pulsacyjnym nadającym wizualny sygnał SOS alfabetem Morsa oraz trybem migania kolorem czerwonym. Poza magnesami w zamocowaniu lampy może pomóc jeszcze odchlana podpórka. Można ją ustawić w zakresie od 0 do 180 stopni, a regulacja pozycji jest płynna. Urządzenie nie jest małe, gdyż mierzy 150 na 150 mm i ma 53 mm grubości, a waży 785 g. Porównajmy teraz, jak świecą wszystkie 3 lampy. Spróbuję zrobić to bez specjalistycznych narzędzi pomiarowych. W tym celu w zaciemnionym garażu oświetlałem bramę o wymiarach 250 na 230 cm. Testy wykonywałem dla lamp oddalonych o 1, 2, 3 oraz 4 metry od oświetlanego obiektu, a całość fotografowałem aparatem Panasonic GX800. Czułość aparatu ustawiłem na ISO 3200, a tryb ustawiania ekspozycji wybrałem manualny. Wszystkie zdjęcia były robione z odległości 4 metrów przy przesłonie ustawionej na f11, a czasie naświetlania ustawionym na 1,25 sekundy. Przy oświetlaniu bramy z odległości 1 metra wyraźnie widać przewagę modelu PAS A2 na pozór. Na drugim miejscu zdaje się być starszy model lampy PLA. Wydaje się jednak, że wynika to z zastosowania zaokrąglonego plexiglasu, który lepiej rozprasza światło. Gdy odsuniemy źródła światła na około 2 metry, widać wyraźnie, że nowy model jest jednak mocniejszy, chociaż wciąż ustępuje lampie z wbudowanym akumulatorem PAS. Podobnie rzecz ma się przy teście z odległości 3 metrów. Zaczyna się jednak objawiać pewne zjawisko, które wyraźnie zaczyna być widoczne przy 4 metrach. Otóż w centralnym obszarze oświetlenia pojawia się fioletowy pierścień. Widać wyraźnie, że model PAS A2 wypadł pod względem strumienia świetlnego najkorzystniej.
Sprawdźmy teraz, jak długo mogą pracować wszystkie lampy z w pełni naładowanymi fabrycznie dostarczonymi bateriami. Na ekranie zestawiłem zmierzone wyniki oraz wartości wynikające z danych producenta. Podsumowując, 12V lampka Parkside PLA 12B2 jest pozycją wartą uwagi. Wydaje się, że producent pozbył się istotnych wad pierwszej wersji tego urządzenia, jest ono mniejsze, stabilniej da się je ustawić, nieraz załadowuje się samoistnie i mocniej świeci bardziej skupionym strumieniem światła. Jednak ze względu na ochronę, moc czy dodatkowe funkcje powerbanku, model PAA-S-A2 staje się również ciekawym urządzeniem. Jego wadą jest oczywiście rozmiar, no i wbudowany niewymienny akumulator. Choć co ważne, urządzenie będzie działać nawet w trakcie ładowania.